ogrom pustych i dzikich gór, o dobrze rozwiniętej siatce dróg i szlaków. Przez 6 dni nie spotkaliśmy tu w zasadzie żadnego turysty. Idealne miejsce na rower. Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować kilka tras w rumuńskich górach. Zacznijmy od Munții Latoricei. Długość trasy to 40 km, a suma podjazdów 1100 metrów. Latoricei to najmniejsza część grupy górskiej leżącej na wschód od miasta Petroszani. Leży ona pomiędzy bardziej znanymi górami Retezat i Fagarasz. Niespecjalnie za to ustępuje im wysokością czy rozległością. Zaczynamy łagodnie. Zaraz napotykamy pszczelarzy. Aj, to chyba nie tędy. Właściwa droga była bardziej w prawo. Niestety, dobra z początku droga niemal natychmiast się psuje. Jest nie tylko kiepskiej jakości, ale i bardzo stroma. Za to widoki wspaniałe. Z prawie 700 metrów podjazdu tylko niektóre odcinki udaje się nam przejechać. Resztę rowery pchamy pod górę. A to wszystko mimo wspomagania elektrycznego. A tuż obok naszej trasy jedzie pod górę kolejka linowa. Cóż, sami wybraliśmy to bezdroże. Na szczyt kolejki można też dojechać od wysoko położonej asfaltowej Transalpiny. Tak czy siak jesteśmy w końcu na górze. Na Krań wyjeżdżamy koło zbiornika wodnego służącego do naśnieżania stoku narciarskiego. Ten ośrodek jest całkiem imponujący. Warto by tu chyba przyjechać zimą. W dalszej części wycieczki stromych podjazdów w zasadzie już nie będzie. Jak już wspomniałem wcześniej, Latoricei to najmniejsze i najniższe z 6 pasm tej grupy górskiej. Podobnie jak w większości gór Rumunii, nie ma tu rezerwatu, a oprócz turystyki kwitnie gospodarka rolna, a konkretnie pasterstwo. Stąd dobrze rozwinięta siatka dróg gruntowych umożliwiających dojazd do pasterskich szałasów. Oj, ten młody byk patrzał na mnie nieco dziwnie. Kilometry lecą, a my zbliżamy się do najładniejszej środkowej części masywu. Na południe bardzo głęboka dolina rzeki Latorica oddziela ten masyw od gór Kapacyni, czyli gór Czaszki. Powiedzmy sobie szczerze, tego w Polsce nie znajdziemy. Dobra droga, wysokość około 2000 metrów nad poziomem morza i 0 ludzi. A widoki aż dech w piersiach zapiera. Popatrzcie zresztą sami. Za niewielką przełączką odsłania się nam dalsza część masywu. Jest troszeczkę bardziej skalista. Północy z kolei góry Lotricei oddziela od gór Lotru jezioro zaporowe Witra. Prognoza na popołudnie nie jest zbyt ciekawa. Szukamy zatem wcześniejszego zjazdu. Podobno tu gdzieś ma być droga w dół przez las. Drum Dężów. Principale de sus. Pan mówi, że jest, ale Kijowa. No mówi, że główna idzie górą. No. Trudno, pojedziemy zgodnie z planem. W górach często spotykamy owce, a tam gdzie owce, tam i pasterskie psy. Psy w górach Rumunii mają bardzo złą sławę. Ten na szczęście nie wydaje się być zbyt groźny. W razie kłopotów podobno najbardziej skuteczne jest rzucanie kamieniami. Prognoza zaczyna się niestety sprawdzać. Przed deszczem bardziej chronimy rowery niż siebie. Przeszło, ale niestety czarne chmury krążą dookoła. Nad jeziorem nieźle nawala.
Cóż, pozostaje nam zmykać z grani. I to szybko. Na szczęście do Przełęczy już niedaleko. Rozpoczynamy pośpieszny zjazd. Szkoda, bo okolica jest przepiękna. No i trochę nas zahaczyło. Tarpy się przydały. Na szczęście główna burza przeszła bokiem. Nas ledwie drasnęła. Zjeżdżamy do Przełęczy, a z Przełęczy pozostaje nam tylko łatwy i nieco monotonny zjazd asfaltem do zamknięcia pętli. Przenieśmy się teraz w leżące nieopodal Muncji Szureanu. Druga trasa, którą chciałbym przedstawić, leży właśnie tutaj. Jest wyraźnie łatwiejsza od poprzedniej. W większości biegnie bardzo dobrej jakości gruntówkami. Znaczna ich część jest dopuszczona do ruchu drogowego i posiada swój numer. Po wjechaniu na górę będziemy poruszać się głównie po dość płaskim terenie. Zaczynamy w górskiej kolonii pensjonatów Luncile Priglane. Stąd bardzo komfortową drogą poruszamy się cały czas do góry. Mijamy kolejną kolonię pensjonatów i restauracji i dalej wjeżdżamy na górę do powodu tej budowlanej prosperity. To ośrodek narciarski Domeniul Schiabil Szureanu. Szczerze mówiąc, to wręcz dziwne. Cały ośrodek to jedna kanapa o przewyższeniu 350 metrów i dwa małe orczyki. Cały czas jedziemy drogą z numerem 709K. Kto by tu chciał jeździć samochodem? Kładem to może. Wreszcie odbijamy w górę w kierunku najwyższego szczytu masywu Szureanu, Wyrfu Lui Patru, 2130 metrów nad poziomem morza. Szczyty Szureanu są dość łagodne, można by rzec wygładzone. Gdzieniegdzie tylko podcięte niewielkimi kotłami polodowcowymi. Z tyłu majaczą oddzielone doliną szczyty najwyższego masywu tej grupy górskiej, Paryń. Najwyższy z nich przekracza 2500 metrów nad poziomem morza i należy do najwyższych w Karpatach. Odpuszczamy sobie wjazd na szczyt i zjeżdżamy trawnikiem. Kierujemy się do południowego krańca występujących tu połoni. Kawałeczek po wertepach, ale to tylko taki zaimprowizowany łącznik. Jeszcze trochę dobrą drogą przez las i wynurzamy się na krawędzi Połonin, gdzie droga kończy się, doprowadzając do dwóch pasterskich sadów. Taka tu logika połączeń. Jedna dobra droga na grań rozgałęzia się do wszystkich gospodarstw. Napotkany ze stadem pasterz Pieter po krótkiej rozmowie, gęsto przeplatanej gestykulacją, zaprasza na swojej roboty cójkę i znakomitą świeżą bryndzę. Zapewniam was, oba te produkty smakują idealnie tylko u producentów. To co w sklepie, to już marna podróba. Żegnamy gościnnego gospodarza i pewnymi nonszalanckimi, choć nieco falującymi ruchami kierujemy się ku dalszej części wycieczki. Najpierw wracamy w rejon ośrodka narciarskiego. Chcemy zajechać jeszcze nieco na północ. Tu jest trochę ciężej. Najpierw dość mocno pod górę wzdłuż wyciągu orczykowego. Potem czeka nas jeszcze dość stromy, długi i kamienisty trawers szczytu o nazwie Szureanu. Nieco tu stromo, ale widoki znów przepiękne. Po pokonaniu trawersu wyjeżdżamy już na bardzo wypłaszczony teren. I tu ciekawostka, na widocznym w dali płaskim szczycie Komarnicel prawie 2000 lat temu w II wojnie dackiej Rzymianie zlokalizowali dwa ze swoich wojskowych obozów. Miały one za zadanie trzymanie w szachu, leżącej nieco niżej, parę kilometrów dalej, stolicy Daków Sarni Segetuzy. My krążymy chwilę po płaskiej okolicy. O, tam z dołu przyjechaliśmy. Właściwie jak się tu wjedzie na górę, można sobie tu krążyć do woli. Widoki piękne, a teren niemal zupełnie płaski.
wjeżdżamy jeszcze na przekraczający nieco tylko 2000 metrów szczyt Szurealu. Ładnie stąd widać zarówno ośrodek narciarski, jak i najwyższe wzniesienie masywu. Czas na zjazd. Wracamy tą samą drogą. Troszkę po kamieniach. Troszkę jak narciarze. I troszkę jak samochody. O, pardon, tylko trochę szybciej. Na sam koniec spotykamy jeszcze jedno z rumuńskich zwierząt. Na nasze oko to niezbyt mocno jadowita żmija łąkowa. Trzecia wycieczka jest zdecydowanie najtrudniejsza. Nie tylko zdobywamy szczyt Cindrel, wysoki na 2244 metry, ale znaczna jej część prowadzi wąskim szlakiem turystycznym o charakterze wysokogórskim. Łączna suma podjazdów to 1300 metrów i tu trochę dziwnie, bo najpierw podjazd umiarkowany, potem zjeżdżamy dużo niżej i wracamy do punktu startu pod górę. Zaczynamy na przełęczy Steflesti, gdzie od biedy można dotrzeć samochodem osobowym. Leży ona w równej odległości od dwóch niemal identycznej wysokości szczytów, obu najwyższych w swoich masywach. Steflesti w górach Lotru, to ten tam widoczny z tyłu, i Cindrel w górach Cindrel. Na ten drugi właśnie jedziemy. Droga, która przez moment była bardzo stroma, nieco się wypłaszcza, ale dalej jest kamienista, bardzo niewygodna i wcale nie płaska. Tym bardziej imponuje nam niewielka grupa Czechów. Mijaliśmy ich samochodem 15 km dalej i 800 metrów niżej, a oni już tu są. Przemknęli jak wiatr, zatrzymując się tylko, żeby nabrać wody ze strumienia. I oczywiście bez żadnych elektrycznych wspomagaczy. Wjeżdżamy razem z nimi na grań na wysokości około 2200 metrów. Wieje i jest pochmurno. Do szczytu już niedaleko. A Czesi założyli kurteczki i rozpłynęli się we mgle. Normalnie czapki z głów, kozacy. Jedziemy i my. Szczyt Cindrel, jak wspomniałem, ma wysokość 2244 metry. Niewiele z niego dziś zobaczymy. Ale wysokość jak na jazdę rowerem w Karpatach naprawdę imponująca. Krótki postój i odpoczynek za skałką przed dalszą częścią wycieczki. Przed nami około 12 km granią, z czego znaczna część nie regularną drogą, tylko wąską górską ścieżynką. Jest tu w tym roku w zasadzie bezludnie. Owi Czesi to jedyny wyjątek. Poruszamy się ścieżką po grani. Na początku czeka nas sporo zjazdów. Jedynie z daleka przyglądamy się Jezierul Mare, jeziorku polodowcowemu o dziwnie słowiańskiej nazwie. Należy ono do jednych z większych tego typu w Rumunii. Dalej droga prowadzi po dość wyrównanej grani. Czasami staje się ścieżką, czasami prowadzi po kamieniach. Ogólnie to prawdziwie górski szlak. Pomału zbliżamy się do przełęczy ze skrzyżowaniem szlaków. Możemy tu wybrać zjazd w dół do niewielkiego schronu i powrót na grań, albo jechać dalej granią przez Kosówki. Wybieramy Kosówki. Ścieżka jest wyraźna i tylko trochę zarośnięta. Dziwne, jeżeli teraz, w środku pięknego lata, nie ma tu nikogo, poza garstką rowerzystów rzecz jasna, to jak ona się tu utrzymuje? W naszych Tatrach w takiej okolicy spotkalibyśmy już ze 2 miliony ludzi. Momentami skałki albo gęstwina Kosówki utrudniają jazdę na tyle, że prowadzimy rowery.
Wreszcie po jakimś czasie oczyszcza się i wyjeżdżamy pomału w kierunku drogi. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie długości granic. Od tego miejsca idzie nam zdecydowanie szybciej. I dobrze, bo pora coraz późniejsza, a odległość do pokonania cały czas jeszcze duża. Przejechaliśmy aż prawie na wschodni kraniec masywu. W pewnym momencie z daleka widać nawet zabudowania pięknego miasta Sybina, jednego z grodów transylwańskiego Siedmiogrodu. I pomyśleć, że samochodem objeżdżając góry dookoła potrzeba, aby tam dotrzeć prawie 4 godzin. Spotykamy pojedyncze stado owiec. Droga robi się coraz lepsza i pomału zbliżamy się już do końca naszej drogi po grani. Czeka nas teraz około 150 metrów stromego, dość kamienistego zjazdu. Wyjeżdżamy z piętra Połonin i zanurzamy się w las. To dość odludne tereny z dala od cywilizacji. Po niedługiej chwili dojeżdżamy do drogi Transcintrel. To droga dopuszczona dla ruchu samochodowego o numerze 106N. Ale podobnie jak na poprzedniej wycieczce, to tylko zagubiona w górach gruntówka. A moment, czyżby nie? Ni stąd, ni zowąd, pośrodku głuszy, napotykamy ekipę, która tą drogę remontuje. Od tak, od środka. Pędzimy dalej w dół. Gdzieniegdzie jeszcze odsłonięcia prezentują nam rozległe panoramy. Ale i te się kończą i zanurzamy się głębiej w lesie. Zjazd jest całkiem solidny. To 500 metrów w dół i około 12 km. Wreszcie dojeżdżamy do drogi biegnącej dnem doliny. Te 500 metrów, które właśnie zjechaliśmy, musimy teraz podjechać. Drogę umilają nam takie właśnie sielskie widoki. Już niedaleko. Jeszcze tylko kilkaset metrów do przełęczy, skąd zaczynaliśmy naszą dzisiejszą podróż. I tak oto zapinamy tą bardzo fajną pętlę. Przenosimy się w góry Apuszeni, w masyw Vladeasa. No i właśnie, miałem zaprezentować jedną bądź dwie trasy z tego regionu. Ale niestety spalił mi się silnik. Co gorsza, kompletnie zablokowało to koło i rower nie nadaje się nawet do zjeżdżania. Cóż można robić w Rumunii na wyjeździe rowerowym z zepsutym rowerem? Ano, można pochodzić po górach na nogach. Apuszeni, czyli góry zachodnio-rumuńskie, czasami przez Polaków zwane są rumuńskimi Bieszczadami. Naciągane, są od nich dużo większe i dużo wyższe. Szczyty w dwóch masywach znacznie przekraczają 1800 metrów. A tak przy okazji, podróżowanie samochodem po Rumunii może być przygodą samą w sobie. Droga w remoncie przez 2 lata, zamknięta, a jednak otwarta. Inną atrakcją czysto samochodową jest przejazd tak zwaną Transalpiną.
To jedna z 2 porządnych dróg wysokogórskich w Rumunii. Poddana renowacji w roku 2008 wspina się na wysokość aż 2145 metrów, czyli najwyżej w Rumunii. Zakrętów jest sporo, niecałe 100 km przejeżdża się w kilka godzin. Mimo tego jest to bardzo wygodna metoda, żeby znaleźć się bez wysiłku wysoko w górach. Na wycieczkę pieszą, czy na jedną z opisywanych wcześniej wycieczek rowerowych. Tym razem góry Paring o wysokości ponad 2,5 km toną we mgle. Można też zwiedzać jaskinie. Rumunia to kraj pięknych jaskiń. Niestety niekoniecznie tych turystycznych. Ta jest na przykład zupełnie do bani. Zdecydowanie lepiej wypada jaskinia Mezjad w górach Apuszeni w masywie Padurea Craiului. Ale to i tak nic przy tutejszych jaskiniach nieudostępnionych dla turystów. Takich jak na przykład ta, Cetățile Ponorului, najwyższy otwór jaskiniowy w Europie. Każdy może ją obejść dookoła, ale do środka za zezwoleniem mogą wejść tylko grotołazi. W sumie nie wiem, czy każdy, trochę tu strasznie, ale widać, że ludzie chodzą nawet z małymi dziećmi. Ta atrakcja turystyczna leży w sercu masywu Bihor na plateau o nazwie Padiș. Mieliśmy tu z sąsiedniego masywu zjechać na rowerach. Cóż, następnym razem. Na koniec zejdźmy jeszcze raz pod ziemię. Tym razem do wesołego miasteczka nazwanego kopalnią soli Turda. To znaczy kopalnia jest prawdziwa. Sól kopano tu jeszcze za czasów rzymskich. Te wyrobiska pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Są rzeczywiście ogromne. W latach 90. ubiegłego stulecia nieśmiało zaczęto je prezentować turystom. Na początku był przemarsz jedną sztolnią przy kilku żarówkach. Pomysł chwycił, minęły 2 dekady, no i proszę. Całe podziemne, wesołe miasteczko. W kolejnych wyrobiskach trwają jakieś prace. Ciekawe, co nam jeszcze tu wyszykują. Ale trochę odbiegliśmy od tematu rowerów. Cóż, rower nie będzie wiecznie zepsuty. Zapraszam na kolejne odcinki.